To jest gorąca, wyjęta prosto z wędzarni kiełbasa domowa. Na pierwszy rzut oka wygląda standardowo, ale po rozkrojeniu okazuje się, że jest dwukolorowa. Postanowiłem sprawdzić, czy da się taką zrobić i jak widać udało się. Zapraszam na film, w którym pokazuję, jak to wykonać. Witam Was serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj pada pytanie i spróbujemy na nie odpowiedzieć. Czy da się zrobić dwukolorową kiełbasę? I jak te dwa kolory uzyskam w najprostszy sposób, po to, żeby sprawdzić metodę. Będą to dwa różne mięsa. Wołowina jako ciemniejsze i pierś z indyka jako mięsko jaśniejsze. Przyprawię to mieszaniną soli zwykłej i peklującej, pół na pół. Szczegóły znajdziecie wszystko w blogu, link jest w opisie filmu. Czosnek i czomber to będą ogólne. Poza tym do wołowiny dam czarny pieprz, do indyka dam biały, po to, żeby bardziej pasował do koloru mięsa, ale nie ma to historycznego znaczenia. Dwa osobne pojemniki, bo to ma się pomieszać dopiero w kiełbasie. Nie teraz, nie na tym etapie. Także wszystko po kolei, co i jak pokażę i opowiem. Biorę się za robotę. No i żeby za bardzo czasu nie marnować, to jakaś dobra książka na uszy. Jak ktoś woli, to muzyka, co kto lubi. Najpierw kroję mięso na kawałki mniejsze, by zmieściły się do maszynki, a potem mielę przez sitko 4 mm. Zaczynam od indyka, a potem to samo robię z wołowiną. Jak wspomniałem, każde mięso do osobnego pojemnika. Do wołowiny wziąłem za mały, więc za chwilę go wymienię. Do każdego mięsa dodaję dedykowane przyprawy, a potem dokładnie mieszam. Na koniec zamykam pojemniki i przenoszę do lodówki. Dalsze działania w dniu następnym. Wtedy to do zimnego mięsa dolewam lodowatej wody. Tyle, ile mięso przyjmie, a maksymalnie 100 ml na kilogram. Wołowina chce zwykle więcej wody niż mięso drobiowe. Wyrabiam każde mięso z osobna do czasu uzyskania spójnej masy. Teraz wykładam na tacę mięso wołowe i formuję z tego taką długą pryzmę. To samo robię chwilę później z mięsem z indyka, a na koniec je spajam. Teraz odcinam fragment tego dziwnego kopca, nadaję mu format walca pasującego do nadziewarki i wrzucam do jej tulei. Tak samo czynię z następnymi kawałkami. Staram się ułożyć je mniej więcej w tej samej pozycji i po każdej warstwie ubijam. Przygotowałem i namoczyłem w lekko osolonej wodzie osłonki białkowe 45 mm. Teraz czas, by je napełnić. Jak widać, pomysł się sprawdził. Są dwa kolory. Uzyskałem całkiem sporo kiełbasek. Czas poobcinać zbędne sznurki. Następnie nakłuwam każdy baton w kilku miejscach. Rozwieszam je na kiju w celu osadzenia i osuszenia. 2 godziny powinny wystarczyć.
tym czasie wypiłem porządną kawę i przy okazji zajęłem się innymi sprawami, a potem trzeba było wyjść na taras i zająć się przygotowaniem wędzarni. Podłączam zasilanie i uruchamiam sterownik. Resztę ustawień będę mógł zrobić z telefonu. Na początek ustawiam temperaturę wędzarni na 50 stopni, a czas na 45 minut. Będę dosuszał i rozgrzewał kiełbasy. Oczywiście trzeba je powiesić w środku, a pracujący wentylator termoobiegu usprawni proces. Teraz dwukolorowość jest wyraźniej widoczna. Pogoda dzisiaj śliczna, niebo prawie bezchmurne, a sąsiadujący las soczyście zielony. Kiełbasy się rozgrzewają, a ja czyszczę generator dymu i przygotowuję go do pracy. Tym razem używam zrębki, która jest mieszaniną olchy i buka. Jeszcze tylko podłączę pompkę i czekam, aż kiełbasa będzie sucha oraz ciepła. I nie muszę na to długo czekać. Teraz ustawiam temperaturę wędzarni na 60 stopni i czas na 3 godziny oraz uruchamiam generator dymu. Pozostaje tylko zapalić wsypane do niego zrębki i szybko zacznie się dym przedostawać do wędzarni. Ten widok zawsze mnie uspokaja. Trzy godziny później etap wędzenia dobiega końca. Teraz czas na podpiekanie. Ustawiam temperaturę wędzarni na 90 stopni, a temperatura docelowa wewnątrz kiełbasy to 72. Generator dymu już nie pracuje, a wędzarnia wyłączy się, gdy zostanie osiągnięta temperatura docelowa. Gdy kiełbasa już prawie gotowa, ponownie udaję się na taras. Oto moja potencjalnie dwukolorowa kiełbasa. Tak wygląda po wyjęciu z wędzarni. Jak to mówią, szczęście trzeba chwytać. Gdy kiełbasa ostygła, powiesiłem ją w chłodni. Następnego dnia czas spróbować i zobaczyć, co udało się osiągnąć. Jakieś dwa kolory z pewnością będą. No i mam dwukolorową kiełbasę. Akurat wziąłem taką, gdzie tego drugiego koloru jest trochę mniej. No ale zobaczymy. Przekroimy i się zobaczy, jak to wygląda w środku. No, nie jest tak źle. Myślałem, że tego ciemniejszego będzie tu mniej, bo białego jest więcej. To jeszcze jedno przekrojenie. O, tutaj. Pod tym samym kątem. O. Dwukolorowa kiełbaska. I dało się. Dało się. Troszeczkę problemów, bo to pierwszy raz. Pierwsze podejście. Następnym razem będę do tego podchodził ostrożniej. Ale zobaczmy, jak to smakuje. Ciekawie. Gra mi to. Pasuje mi to. Zresztą robiłem już połączenia. Przełknę może. Robiłem już połączenia mięsa drobiowego i wołowiny przy wyrobach szynkowarze, więc wiem, że te smaki się ze sobą nie kłócą, nie żrą i może to całkiem fajnie wychodzić. Tutaj jakoś nie szalałem z przyprawami po to właśnie, żeby te mięsa i ich smaki mogły też ze sobą zagrać. Jakimś problemem było to, żeby to dobrze do nadziewarki włożyć, ponieważ
ma to tendencję do obracania się. Te mięsa mają jednak różną wagę i tak jak ja to zrobiłem, że sobie zrobiłem takie połączone batony i ciąłem po kawałku, wkładając także, licząc na to, że właśnie będzie tak się przez gruby lejek dozowało w miarę równomiernie, to też tak chciałem to powkładać, żeby to już się do kierunku wyjścia ustawiło. Wcale to nie jest takie proste. Być może nawet lepiej byłoby taką nadziewarkę załadować w poziomie, czy wręcz użyć nadziewarki poziomej, a nie pionowej, bo na tym odcinku, jak to nie jest idealnie dopasowane do średnicy cylindra, to ma straszną tendencję do tego, żeby się przekręcić. Całości by się raczej chyba nie dało, chyba że ten farsz bym zrobił naprawdę dużo bardziej gęsty, ale wtedy mógłbym mieć mniejszą chęć do bycia spoistym. Także tą odrobinę wody powinienem dodać po to, żeby mięso bardziej miało ochotę się sklejać, żeby było bardziej spójne. A to już powoduje przy tym drobnym mieleniu, że ten farsz nie jest wcale taki gęsty i przy większych kawałkach ciężko jest nim operować, więc jak będziecie podejmowali własną próbę, a macie nadziewarki poziome, to być może warto wykorzystać nadziewarkę poziomą albo nadziać to na etapie, kiedy ta nadziewarka jeszcze nie jest do stołu pionowo przymocowana. W każdym razie następnym razem ja tak zrobię, żeby to jednak załadować w poziomie. Albo pójść prostszą metodą, czyli wziąć jedno mięso, włożyć i uformować w nadziewarce, wziąć kawałek drugiego mięsa, włożyć, że tak powiem, po drugiej stronie tulei i tam dopiero na dole ugniatać. To też byłoby lepsze wyjście niż to, co ja robiłem, że połączyłem to i wrzucałem razem, bo to kłopotliwe było. Więc przed akurat takim postępowaniem ostrzegam, że może sprawić pewne trudności. Mi się udało, jak widać, udało się to zrobić w ten sposób, ale musiałem, chociaż tego na filmie nie będzie pewnie widać, bo to wytnę, ale informuję, że musiałem to raz wyciągać ze środka, bo mi się źle położyło, a przy następnych kładzeniach musiałem bardzo, bardzo mocno uważać. Także być może pokażę tą wędlinkę jeszcze jak ustnie, bo jednak jej trochę mam, a ja lubię suszoną, więc powiesiłem sobie w chłodni. Niech tam wisi, niech podsycha i jak nie zapomnę, to może do tego filmu dołączę jeszcze obrazek z takiej już podsuszonej, ale na dzień dzisiejszy mam dwukolorową kiełbaskę zrobioną w domu. Da się i to całkiem fajnie wygląda. Jak będzie coś takiego leżało na stole i będziecie mieli gości, na pewno taka kiełbasa nie pozostanie niezauważona. A jak jeszcze powiecie, żeście to sami zrobili, no to myślę, że jakieś brawa będą. Jak się podobało, dajcie kciuki w górę. Zapraszam na kolejne odcinki. Czekam na Wasze komentarze, czy pomysł Wam się podoba i na Wasze pomysły, jak jeszcze taką kiełbasę można zrobić. Czym zabarwić, żeby oczywiście nie zepsuć smaku, a żeby wykorzystać, jakie mięsa wykorzystać, ewentualnie jakie przyprawy czy inne dodatki. Mam na myśli oczywiście dodatki naturalne, które spowoduje to, że będzie to kiełbasa dwukolorowa. Jak to jeszcze można zrobić? Dajcie znać, może któryś pomysł wykorzystam i zrobimy jeszcze jeden film na ten temat. Także do zobaczenia, na razie, hej! Tutaj dobrze widać dwukolorowy efekt, jaki osiągnąłem. A tutaj ta sama kiełbasa, ale tydzień później.
Chcesz więcej filmów o kiełbasach domowych, to kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.